Witajcie na zamku Orawa. Wchodzimy. Ponad 100 metrów nad rzeką Orawa. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy kupcem z dawnych czasów i przemierzamy szlak z Krakowa do Budapesztu, do Królestwa Węgier i wchodzimy do zamku na Orawie. Ale żeby dostać się po pierwsze na dziedziniec, musimy pokonać aż 3 bramy, więc widzimy, jak dobrze forteca była zabezpieczona przed ewentualnym atakiem, bo przecież nie przed kupcami, ale nawet sami kupcy mogli być bardzo dokładnie sprawdzani, zanim przedostali się wyżej do górnego zamku. A forteca oczywiście powstała jako jeden z punktów granicznych na Orawie, podobnie jak zamek w Niedzicy, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Także ten strzegł tutaj drogi handlowej, no i miał bardzo bogatą historię. No a kiedy już znajdziemy się na dziedzińcu, to po prawej właśnie zobaczymy najstarszą część zamku pochodzącą z pierwszej połowy XIII wieku i to właśnie by nam się ukazało, gdybyśmy się przenieśli do średniowiecza. Ale dokąd byśmy się przenieśli, skoro nie było tu zamku? No... Najpierw musiał powstać, a przyczynił się do tego jak zwykle ten czart diabeł. Osoba o imieniu Marek. Nie wiemy, kim była ta osoba, ale gdy dotarł on właśnie na Orawę, zobaczył tą skałę nad rzeką, postanowił zbudować tam natychmiast warownię. No i gdy tylko o tym pomyślał, oczywiście pojawił się sam szatan. No i diabeł zaoferował Markowi układ. W ciągu 7 dni i 7 nocy wzniesie on dla niego wspaniały zamek na tej oto skale. W zamian odda mu on za to swoją duszę właśnie za 70 lat od dnia ukończenia budowy. No, Marek długo się nie zastanawiał, no i uznał, że jest to dobry układ, ponieważ myślał, że diabeł nie będzie miał szans wznieść zamku w tak trudnym terenie i przystał na układ. Diabeł na nic nie czekał, no i zaraz wziął się do roboty. No i ku zdziwieniu właśnie wspomnianego Marka wyglądało na to, że szatan da sobie radę z budową. Wtedy to właśnie Marek zaczął rozpaczliwie modlić się do Boga, prosić Go, aby go oszczędził. I tymczasem diabeł pod koniec 7. ostatniej nocy wtaczał na stromą górę ostatni już ogromny głaz. No i gdy Marek był już prawie pewien, że to koniec, ta historia dla niego źle się skończy, w tym właśnie momencie kogut zapiał, symbolizując początek 8. dnia prac. No i tragedia! Szatan nie zdążył. Kończenie zamku orawskiego w wyznaczonym czasie.
Rozzłoszczony natychmiast chwycił olbrzymi głaz i rzucił nim w rzekę, gdzie leży on do dziś, a mieszkańcy nazywają go Markową Skałą. Tymczasem znajdujemy się w sali armat, a urządzenie artyleryjskie, które tu widzimy, pochodzi z XVI i XVII wieku. Na uwagę zasługuje właśnie armata, gdzie ładowanie takiej armaty trwało aż ponad 15 minut. I widzieliśmy muszkiety oraz inną broń palną. Ale co to? Co to za biała pani w rogu była? Kiedyś na zamku żył możnowładca, który był bardzo okrutny dla swoich poddanych, swojej służby. Miał on żonę, która broniła poddanych i podczas kłótni wpadł w szał, wyrwał miecz i niestety śmiertelnie ugodził swoją żonę, która zmarła. I od tej pory ta oto biała pani nawiedza nocami zamek. Jesteśmy na krużganku średniego zamku, a król Bera IV w roku 1241 objął w posiadanie właśnie tą twierdzę. No i kolejno rządzili tu różni namiestnicy węgierscy i też zamek ma epizody polskie. Mianowicie w 1420 roku Orawę otrzymał właśnie z rąk króla Zygmunta Luksemburczyka możnowładca węgierski polskiego pochodzenia Ścibor, Ściborowic herbu Ostoja. Kolejnym możnowładcą, który tutaj panował, a pochodził właśnie z Królestwa Polskiego, był Komorowski. Teraz możemy spojrzeć na salę tortur, gdzie są postacie umieszczone właśnie w niektórych tych narzędziach, by ukazać, jak właśnie więziono i torturowano ludzi, którzy byli przeciwni istniejącej władzy. Wkrótce Komorowski przymierzył się z Janem Iskrą, o którym wspominałem w odcinkach o zamkach na Spiszu. No i było to ostatecznie fatalne dla niego, ponieważ przyszły król Królestwa Węgier Maciej Korwin zdobył koronę. No i musiał się niestety Komorowski pozbyć swoich dóbr na Orawie wraz z zamkiem. Następnie nowy król Korwin zaczął obsadzać twierdzę ludźmi, którzy byli mu oczywiście wierni i podporządkowani. I tu pojawia się kolejno w roku 1484 Emeryk Zapolia, znany z poprzednich odcinków o Spiszu. I tak oto znaleźliśmy się w pałacu Korwina, a wszystkie meble, na które patrzymy, pochodzą z XX wieku, za których wykonanie odpowiadał Józef Palfi, który to właśnie poczynił starania, aby je bardzo dokładnie odtworzyć. Jak ciężkie było życie służby w wiekach średnich, dowiemy się teraz trochę więcej, ponieważ po uczcie panowie zamku mogli dać się przenieść na krzesłach aż do swoich pokoi, gdzie słudzy wyrzucali ich bezpośrednio z krzeseł prosto do łóżek. A kolejno w 1534 roku już zamek przejmuje Jan z Dębowca. Jest to możnowładca i pan z Polski. Jednak jakiś czas później traci on swoje posiadanie na zamku orawskim, a w 1606 roku pojawia się dobrze znana nam rodzina Turzów. I od tej pory oni zarządzają włościami orawskimi. Teraz czas na historię z dużym dreszczykiem. Właśnie tutaj na zamku nakręcono słynny film o Drakuli,
czyli Nosferatu, Symfonia Grozy. Jest to stary film z roku 1922. No dzisiaj być może nie jest on tak straszny jak 100 lat temu, ale kiedyś był klasykiem horroru. A poza tym 2 lata temu Netflix nakręcił tutaj 3-odcinkowy serial Dracula. No i w dodatku skręcono tu też sceny do serialu dobrze nam w Polsce znanego Janosik. I co ciekawe też reklamę piwa Harnaś. Ale teraz uwaga, pora poznać trochę bliżej Nosferatu. Emeryk Turzo umiera w 1621 roku, nie pozostawiając męskiego dziedzica. Współwłaścicielkami majątku zostaje 7 córek i w 1626 roku ustanowiono komposesorat. Był on największy na Słowacji i obejmował prawie całą Orawę wraz z częścią Tatr Zachodnich. Późniejsze dzieje zamku to znowu przechodzenie twierdzy z rąk do rąk. Patrzymy teraz na najwyżej położoną część zamku i zarazem najstarszą, ale niestety jest ona zamknięta dla zwiedzających. A wracając do historii, po kolei Franciszek Rakoczy, a później Franciszek II Rakoczy przejmują zamek, ale tylko do roku 1711, kiedy udaje się spadkobiercom Turzów zarządzać twierdzą od nowa. A my patrzymy na salę archeologiczną, gdzie możemy odnaleźć dużo pozostałości sprzed czasów średniowiecza, a także zrekonstruowany kawałek chałupy dawnych ludzi zamieszkujących Orawę. W 1800 roku wybucha potężny pożar i w ciągu paru dni niszczy on wszystkie drewniane części zamku. To, co udaje się zabezpieczyć na dolnym zamku, przetrwa 60 lat, a zrujnowana budowla służy jako bardzo ciężkie więzienie, w którym odbywało kary wielu zbójników tatrzańskich. Z kolei w 1868 roku zawiesza się tą działalność penitencjarną i powstaje pierwsze muzeum na Słowacji. Na początku XX wieku wspomniany Palfy próbuje remontować zamek,
ale wszystkie te akcje ratownicze zostają przerwane przez wybuch I wojny światowej. Później w latach międzywojennych powracano właśnie do odnawiania zamku, kiedy już zamkiem zajmuje się państwo czechosłowackie, które wykupuje ponad 50% udział komposesoratu. Natomiast po II wojnie światowej wszystkie majątki niemieckie i węgierskie na Słowacji zostają oczywiście upaństwowione. Rozpoczynają się kolejne prace mające na celu przywrócić świetność budowli, które zresztą trwają do dnia dzisiejszego. Zamek pełni rolę pamiątki narodowej oraz muzeum. Znajduje się też tutaj ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna. No i warto tu wspomnieć o Antonim Kocjanie. Jest to leśniczy pochodzący z Polski, który pracował tu w 1870 roku właśnie w lasach komposesoratu. A sam komposesorat orawski jest to współwłasność ziemska na Orawie, właśnie istniejąca w latach 1626 do 1946, czyli po zakończeniu II wojny światowej. A mówię o tym, ponieważ jest to największa i najbardziej znacząca taka posiadłość właśnie na obszarze współczesnej Słowacji. A ja już tutaj schodzę z najwyższej partii górnego zamku. No zapewniam was, jeśli kiedyś wybierzecie się właśnie na zamek orawski, to najwyższa partia jest naprawdę wysoko, jest dosyć stromo. Jeśli ktoś ma lęk wysokości, to zdecydowanie odradzam wspinanie się na najwyższą partię twierdzy, ponieważ naprawdę robi wrażenie. Zresztą jeśli tam będziecie, to zachęcam, przekonajcie się sami. Podziwialiśmy właśnie romańską budowę zamczyska, a teraz znajdujemy się w wieży mieszkalnej i pomieszczeniu Pałacu Jana Zdubowca, meble z XIX i XX wieku. Co ciekawe i interesujące, można tu zauważyć ozdoby okien, drzwi i sufitów, które kazał wykonać Franciszek Turzo właśnie w drugiej połowie XVI wieku. A na ścianie w jednym z pomieszczeń zauważymy herb Franciszka Turzona i rodziny Kostków. Teraz też sam się będę bał.
I oto mapa całego regionu Orawy. A ja chciałem jeszcze dodać, iż na Zamku Górnym znajduje się rekonstrukcja cysterny. No, takie cysterny były potrzebne w średniowieczu, ponieważ na wypadek oblężenia długotrwałego trzeba było posiadać wodę. A więc doskonale widzimy, jak różnią się czasy współczesne od dawnych minionych. Schody tu strome są. No, możemy się poczuć jak w średniowiecznym zamku. Ekstra. Super jest. Natomiast sypialnia, w której za chwilę się znajdziemy, jest klasycznym łóżkiem z baldachimem. Dlaczego łóżko jest tak wysoko nad podłogą? No, w średniowieczu nie było centralnego ogrzewania, czy nawet jak w czasach antycznych o Rzymie, o których opowiadam, istniał ten hipokaust. No, w wiekach średnich wyglądało to zupełnie inaczej. Potrzeba była jakaś izolacja cieplna, więc najprościej było podnieść takie łóżko trochę wyżej. A drugi powód, obecność różnego rodzaju szkodników na podłodze. A następna sala to sala służby, gdzie możemy dostrzec drewniany zegar bez wskazówek. A dlaczego bez wskazówek? Ponieważ służący zamku zawsze musieli być gotowi do dyspozycji swoich panów, bez względu na porę dnia i nocy. Więc widzimy, jak ciężkie życie czasami było dla ludzi niższego stanu w wiekach średnich. I powoli zbliżamy się już do końca zwiedzania Zamku Orawskiego. Mam nadzieję, że podobał się Wam kolejny odcinek Zamki Średniowiecza. I pamiętajcie o subskrypcji, kciuku, komentarzach. I jeśli chcecie, umieśćcie to wszystko, albo część z tych rzeczy, które wymieniłem właśnie teraz, to pomoże mi w rozwoju oczywiście kanału Historia Miniona. Dzięki wszystkim za uwagę i jak zwykle trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! I pora opuścić zamek, tak jak na początku ten kupiec wchodził. No teraz pora, aby udał się w dalszą drogę na Węgry. Też przypominam, że od niedawna jestem na portalu patronite.pl. Zachęcam do odwiedzin, wizytówki, poczytania trochę o moim kanale. Piękne dzięki, do zobaczenia!